Siemanko, witam z Grochowa Warszawskiego. Właśnie czekam na taryfę, która zabierze mnie w ciekawe miejsce. Taryfiarza może skojarzycie. O, chyba podjeżdża. Dzień dobry, pan do Abu Dhabi? Zapraszam, tak najbardziej. Panie taryfiarzu, szybciej do tego celu. Nie mogę się doczekać. Już prawie. Będzie się działo. Co tu się wyprawia? Chyba najgrubszy wyjazd do tej pory. Chyba tak. Nawet nie chyba, tylko na pewno. 9 dni, 5 państw. Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się może w ogóle udać? Musi się udać. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, ale plan jest mega ambitny. Tak jak Konrad powiedział, 5 państw w 9 dni. I to nie byle jakich państw. Ale może nie będziemy wszystkiego zdradzać na początku. Powiemy tylko, że w tym odcinku pokażemy pewnie Emiraty Arabskie, tak na szybko, plus Kuwejt. I na tym się zatrzymamy. A co dalej będzie, no to się wszystko okaże. Niech się dzieje. Niech się dzieje co chce. A teraz jedziemy ulicą Ostrobramską zatankować furkę i w drogę do Katowic na lotnicho. Siema. Siema. Jesteśmy już na parkingu lotniskowym i tutaj pro tip. Jeżeli chcecie uzyskać troszeczkę miejsca, podróżując samym plecakiem, tak jak my zawsze, fajne rozwiązanie. Napchać sobie rzeczy do poduszki. Robicie tak, cyk, i nikt nic nie wie, i nikt nic nie powie. Wejdzie tutaj parę rzeczy, ale przy tak małej ilości bagażu wszystko jest na wagę złota. Więc za 2 godziny mamy wylot do Abu Dhabi, a później stamtąd kolejnego dnia lecimy rano do Kuwejtu. I w sumie to chyba tyle z tego miejsca. Idziemy się odprawić i czekamy na lot. Dzień dobry kolejnego dnia. Króciutka noc, króciutkie spanko, 4 godziny spania. Jesteśmy na lotnisku w Abu Dhabi ponownie i teraz ruszamy w stronę Kuwejtu. Jeszcze mamy 2 godziny zapasu do lotu. No i witamy, salam alejkum z Kuwejtu. Mamy Dolecieliśmy, mamy to. Witamy w raju. To się okaże. Jeden z najbogatszych krajów świata, gdzie ludzie nie płacą podatków, a rząd rozdaje pieniądze. A tak z formalności wiza po przylocie kosztuje tutaj na nasze 40 zł. Można kupić wcześniej przez neta. Na pewno jest to duża oszczędność czasu, bo jednak te formalności zajęły nam około pół godziny. Zdecydowanie polecamy ogarnąć wizę przed przylotem online. Będzie to sprawniej szło. A teraz jedziemy na hotelik, zostawić bagaże, ogarnąć się troszkę, przebrać i w miasto. Tak zwany rekonesans. Witamy Was w kraju, gdzie benzyna jest tańsza od wody, a rachunki za media są opłacane przez państwo. Kredyty są 0% i do tego często umarzane. Na 50-lecie niepodległości rząd rozdał ludziom po 3,5 tysiąca dolarów. Benefitów jest jeszcze o wiele więcej, jednak dotyczą one jedynie rdzennych obywateli Kuwejtu, którzy stanowią tylko 1/3 populacji. Dla pozostałych uzyskanie obywatelstwa kraju jest prawie że niemożliwe. Państwo znajduje się w ścisłej czołówce najbogatszych na świecie, a to głównie dzięki ogromnym zasobom ropy naftowej. Jednak nie zawsze było tak kolorowo. W 1990 roku Kuwejt został zaatakowany przez Irak z Saddamem Husseinem na czele i następnie przez kilka miesięcy okupowany. Pod przywództwem USA państwa koalicji odbiły Kuwejt, przeprowadzając słynną operację Pustynna Burza, a wycofujące się siły irackie zastosowały taktykę spalonej ziemi, paląc kuwejckie szyby naftowe i doprowadzając do ogromnego zanieczyszczenia atmosfery. Przed Wami relacja z jednodniowego pobytu w najcieplejszej stolicy świata podczas Ramadanu. Zapraszamy! My już na chacie, zobaczcie jaki mam widok z okna. Kącik małego chemika. Substancja przetreningowa. Proszę powiedzieć, jak powinny wyglądać proporcje tej mikstury. Po prostu sypiesz wszystko co jest.
Mieszasz z wodą. Cyk. I cyk. Cyk. No to jest to niezbędnie każdego podróżnika. Na budowie. No i jesteśmy. Kuwait Fitness. Siłka hotelowa. Co tu się dzieje? Niesamowita pompa. Zaliczony trening. Teraz relaks na plażę. Czujecie ten upał? 31 stopni. 31 stopni w cieniu. I co najmniej 36 stopni w słońcu. Tak jest. Kłopoty pro triploga. Zobacz, nawet tutaj nie ma dystrybutorów z cenami paliw przed wjazdem na stację. Po prostu wjeżdżasz i tankujesz i jest tak tanio, że nie ma się co interesować tym. Pierwsza modlitwa dzisiaj nasza, którą słyszymy. Pierwsza modlitwa. My się pomodlimy może o jakąś szamkę. Wcześniej byliśmy w Jordanii, też w Ramadanie. I była ta sama historia, no nie nauczyliśmy się na błędach. Nie. Ale ja tak szczerze liczyłem troszkę, że może tu będzie łagodniejsze podejście. My też bardziej tak biznesowo tutaj. Ale jednak ciężko coś wyłapać otwartego. Dobra, to udało się znaleźć jakieś jedzenie. Szybciutko Wam powiem, bo już nie mogę doczekać. Wszystko było pozamykane. Jedynie sieciuwa Domino's, no niestety, to nie jest nasze jedzenie marzeń, ale jak się nie ma co się lubi, to się je co jest. Tyle. Smacznego. Pierwszy posiłek normalny od wczoraj. Tak wygląda, kochani, kuwejskie downtown. Za nami wieżowce, najwyższy budynek Alhambra. Słuchajcie, no wszystko jest pozamykane. Jest 30 ponad stopni i nie ma miejsca w tak ogromnym mieście, żeby kupić butelkę wody. W mieście tutaj można uschnąć. Nie ma gdzie kupić nic do picia, nic do jedzenia. Znaczy można, ale trzeba się tak nachodzić i mieć takiego farta. Na 20 miejscówek może jedna jest otwarta. Nie ma szans, żeby znaleźć jakiś markecik i zakupić sobie coś potrzebnego. Jeśli coś kupicie sobie, to w jakiejś takiej restauracji, sieciówce na przykład, gdzie z lodówy ci ktoś da, no ale to wszystko jest o wiele droższe niż by było w sklepie. W ogóle nie ma takich małych marketów. Minęliśmy już tyle tego wszystkiego i nic, no, stolica kraju, a można po prostu paść z pragnienia. My się przyzwyczailiśmy do żabki na każdym rogu. No tak, no ale wiesz, no nie ma żadnego sklepu, jesteśmy w centrum miasta. No nie ma, to prawda. To jest skandal. Nie, tak szczerze nie jest tak źle. Jak się wejdzie, to da się wytrzymać. Także polecam. W marcu kąpiel w Zatoce Perskiej jak najbardziej. Kurczę, sama plaża jakoś nie robi wielkiego szału. Na pewno dużym plusem jest to, że jest bardzo fajna pogoda i że jest pusto po prostu, więc mogliśmy tutaj sobie wychillować. Woda, kurde, też bez szału, ale chyba potrzebowaliśmy takiego dnia odpoczynku, po tym jak wczoraj bardzo późno przylecieliśmy, dziś bardzo wcześnie wstaliśmy, także na plus. Można tutaj przyjeżdżać w kwietniu, plażować. Jeżeli ktoś szuka plaż bez ludzi, no to jest idealne miejsce. Yalla, yalla! Ciao, buonasera! You never know what's around the next corner.
typowo miejscowym klimacie. Zobaczcie, jakie mamy tutaj menu. Może coś wybierzecie dla siebie ciekawego. Jak Wam się coś spodoba, to napiszcie w komentarzu, która pozycja jest dla Was top. No, my sami nie wiedzieliśmy, co zamówić i zdaliśmy się tutaj na kolegę, który je obok. I zobaczymy, co przyniesie los. Podobno jakieś mięso będzie jedzone, ale zobaczymy. Szukran. Mogę już jeść? Już się nie mogę doczekać. No. Zobaczcie to. Tak nas tutaj ugościli. To, co widzieliście na przebitce, kosztowało 1,5 kidi, czyli to jest jakieś 20 zł. A najedliśmy się naprawdę full. Bardzo smaczne, mega petarda miejscówka, aż się nie spodziewaliśmy. Duża klasa. W naszym stylu, pięknie. I teraz idziemy dalej zwiedzać świat. Ale słychać. Jesteśmy pod samym wielkim meczetem w Kuwejcie. Oczywiście nie wyjdziemy tam, tym bardziej w trakcie Ramadanu i będąc w spodenkach. Właściwie przeszliśmy całe centrum biznesowe, centrum miasta. Jak to nazwać, nie wiem, ale tu się nic nie dzieje kompletnie. Nie ma ludzi na ulicach, jeżdżą tylko samochody. Nie ma żadnych knajp za wielu. To, co jedliśmy, no to trafiliśmy, pyszne było, ale oprócz tego właściwie szukamy jakiejś kawiarni, gdzie zjemy baklawę, wypijemy kawkę. Bez szans. Byliśmy nad wybrzeżem, nic się tam nie dzieje. Idziemy do kolejnego skrzyżowania, a za kolejnym skrzyżowaniem będzie kolejne skrzyżowanie i będzie kolejny wysoki budynek, który będzie się świecił śmiesznie i będzie kolejna fajna fura, pewnie jakieś Porsche pod tym budynkiem i później będzie kolejne skrzyżowanie. I tak to wygląda. Chodzimy, oglądamy to samo, to skrzyżowanie. Nie mam nic do dodania. Kończymy nasz wieczorny spacer. Zaraz już będziemy w hotelu. Nie za wiele się tutaj dzieje, czy w dzień, czy wieczorem. A jutro kolejne ruchy w arabskim klimacie. I do zobaczenia już za chwilę. Pan kanapka przyniósł więcej niż kanapki. Zobaczcie, śniadanie included in the price. Jak my to zjemy teraz? No mi się nie chce jeszcze tak jeść. No. Restauracja zamknięta, bo jest Ramadan, więc przynieśli nam śniadanie do pokoju. I tak wygląda śniadanie po arabsku. Co my tu mamy? Nawet nie wiem. Pita oczywiście. Chlebki, croissanty, omlecik, soki, kawki, owoce, jakieś desery, nie no, sosy, humusy, to nie wiem co to jest. No dobra, bierzemy się za to i jedziemy na lotnisko. Już w taksóweczce żegnamy się z Wami z Kuwejtu. Zaraz 1,5 godzinki lotu do Abu Dhabi. To wszystko. Lecimy. Zobaczcie. Downtown Kuwait. Bye bye. Pogoda nie jest aż tak dobra, jak być powinna, żeby
żeby się poopalać i pokąpać. I szykuje się spacerniak. Witamy się z naszego spacerniaczka po Abu Dhabi. Niestety nie będziemy dzisiaj w centrum. Trochę plany się zmieniły. Idziemy w stronę meczetu. Przy okazji coś zjemy. W sumie to tyle na dzisiaj będzie. Wczoraj był Kuwejt, dzisiaj są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Emiraty składają się, tak jak nazwa wskazuje, z Emiratów. I jesteśmy właśnie w Emiracie Abu Dhabi, czyli największym z Emiratów, którego stolicą oczywiście jest miasto Abu Dhabi. Każdy emirat ma swojego emira. Krajem rządzi szejk. Premierem też jest szejk. Pewnie dla Was najbardziej znanym Emiratem jest Dubaj. Z miejsc bardzo jakby ułożonych, europejskich przyjechaliśmy do jeszcze bardziej ułożonych. Cisza, spokój. Ciężko, żeby coś tu zaskoczyło. Wszystko jest raczej poukładane i tylko ten przepych tutaj robi wrażenie. We are from Yemen. Yemen. Oh. He wants to go to Yemen, but it's hard now Why? because you know situation. The situation is everywhere. It's hard to get visa. It's hard to get visa to Yemen. But with there, We are from Poland, from Europe. Yeah. Totalnie przypadkowo trafiliśmy, idąc do toalety w parku. Panowie nas zaprosili. Jemy sobie zupkę, łączymy się do ramadańskiej. Shukran. you will come. Try this sambusa. It's very delicious. Yes. Yeah. You see, we make a record and he eating. No. He give you the camera and he will eat Cameraman. and you will yes, make yes. camera. What's this? Laban. It's Laban? It's Iran? Something like Iran? Ayran. Iran, Like no? Iran, yeah. Okay. It's good with when you have dates also. Are you going to the mosque? Here? You can, yeah. You will walk You- after. Today? Today we will not No? go. We are sitting here. But maybe after Asia we'll go there. Aha. Try this one. Masz to? Słona. Come eat with him. Come. ما يسكب له. Yemeni pizza. Better than Italian pizza. But smaller. Samosa, so you can eat, yeah. Tak, żeby jeszcze podsumować to, co się właśnie wydarzyło. Zostaliśmy ściągnięci z ulicy przez miejscowych, którzy urządzali sobie ucztę w parku. Konrad tylko krzyknął do nich salam alejkum. Oni nam odpowiedzieli i bez zastanowienia zaprosili nas do siebie do stołu na trawnik. Byliśmy trochę w emocjach, także chcemy to teraz podsumować. Bardzo duża gościnność ze strony tych ludzi. Okazało się, że są to imigranci z Jemenu. No i porozmawialiśmy sobie z nimi na temat Ramadanu, opowiedzieli nam, jak to wygląda z ich strony. Porobiliśmy sobie zdjęcia i naprawdę fajnie zostaliśmy ugoszczeni, fajnie spędziliśmy czas. A teraz już idziemy dalej, także duży plus dla Jemeńczyków tutaj w Abu Dhabi. Ci panowie powiedzieli właśnie, że to Jemeńczycy są odpowiedzialni za stworzenie tego kraju Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc czują się tutaj dobrze, niczym w domu. Są już, niektórzy z nich byli już tutaj od 20 lat ponad, więc naprawdę sporo. Pochodzą dokładnie z miasta Aden, jest to na wybrzeżu Jemenu. Ci ludzie byli fantastyczni, ugościli nas. Mieli sami post, a po prostu przyjęli nas, dali nam jedzonko, jesteśmy najedzeni. Wspaniała sprawa. A dodatkowo, tak jak Mati powiedział, opowiedzieli trochę o Ramadanie,
że podczas Ramadanu wszyscy czują się równi, czy są bogaci, czy biedni, wszyscy poszczą tak samo. Jest to nie tyle post od niejedzenia, a w ogóle takie oczyszczenie całego siebie. Wtedy nie wolno i brzydko mówić, przeklinać, nie wolno czynić złych uczynków, więc pewnie to też dlatego byli tacy otwarci, nas zaprosili na trawnik, ale nieważne, no było super. Idziemy teraz w emocjach, bo naprawdę coś wspaniałego. Witamy z lotniska, siema, mordo, jak tam się żyje? Dawno nas nie było na lotnisku, jesteśmy tu już 4. raz w przeciągu 3 dni. Szybkie skoki, Kuwait, Abu Dhabi. No i teraz dłuższy lot do Samarkandy. Kilka godzin lotu i witamy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy trip i będzie Wam co pokazać.